Znowu pomyśleliśmy, że przed nami stoją ważne sprawy, że szykują się jakieś wydarzenia polityczne, no i że trzeba im stawić czoła i że zacząłem rozmyślać o tym, jakby pokazać nowego przywódcę, kogoś, za kim my idziemy. Właśnie, że potrzeba nam nowych przywódców, że trzeba nam dyrygenta, krótko mówiąc, bo dyrygent jest człowiekiem, który właśnie narzuca swoją wolę innym, a inni tą wolę chętnie wykonują, ponieważ chcą być dyrygowani, ale nie przez każdego. I to mniej więcej była ideologia filmu. A Andrzej Kijowski zabrał się do pisania, napisał scenariusz, który potem uległ całemu szeregowi zmian, które mi się wydaje dobrze się sprawdziły na filmie. Myślę, że film zyskał dzięki tym zabiegom i dzięki tym zmianom. No, ale myśleliśmy, kto tu może być tym dyrygentem, który ma autorytet. No, żaden z polskich starych aktorów nie wchodził w rachubę, bo oni wszyscy już grali w jakichś filmach, już byli, że tak powiem, zużyci, już w czymś brali udział. Trzeba było myśleć o tym, że autorytet to by przyszedł z zewnątrz. No skąd? No, z jakiejś emigracji. A może by przyjechał jakiś wielki polski dyrygent, a istniał dyrygent o nazwisku Stokowski, polskim nazwisku, z jakimiś polskimi przodkami, czy by nie zrobić tak, żeby właśnie jakiś autorytet pojawił się ze świata, który by tą orkiestrę, że tak powiem, poderwał do jakiegoś wielkiego i wspaniałego czynu. Tak zbliżaliśmy się do różnych propozycji i wreszcie John Gielgud, którego zauważyłem, że grywa w filmach europejskich. Pomyślałem, że jeżeli gra we Francji, może zechce zagrać też i w Polsce. Tym bardziej, że wiedzieliśmy, Gielgud jest znanym nazwiskiem litewskim, znana rodzina. Wiedzieliśmy, że jego korzenie są stąd, on zresztą się ich nie wypierał. I pertraktacje trwały niedługo, jak on zdecydował się, że tych kilkanaście dni poświęci filmowi, dyrygent, no i zagra w tym filmie. Muszę powiedzieć, że to było piękne i takie przejmujące doświadczenie, kiedy zobaczyłem, jak grają aktorzy, którzy, nie chcę powiedzieć, że nie potrzebują reżysera, ale z których relacja pomiędzy takim aktorem i reżyserem właściwie ogranicza się do tego, żeby mu przygotować miejsce i żeby znaleźć dla niego rolę, którą zechce zagrać, a cała reszta to już jest w ręku Boga i w ręku tego, jaki on będzie miał humor. Ponieważ John Gielgud był bardzo otwartym człowiekiem i takim, że tak powiem, chętnym. Poza tym spodobali mu się polscy aktorzy, zwłaszcza zwrócił uwagę na Krystynę Jandę, spodobał mu się bardzo Andrzej Seweryn, że jest w takim kraju, gdzie są tacy dojrzali aktorzy, którzy potrafią tak, że tak powiem, sprostać trudnym zadaniom. Andrzej Seweryn już wcześniej grał w Ziemi Obiecanej, Krystyna Janda już grała w moim filmie Człowiek z marmuru i w niewielkiej roli w Bez nieczulenia.